Stworzyliśmy zadanie w naszym kursie, studenci przesłali już swoje prace i zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy te prace zobaczyć i je oceniać. I przy okazji też zobaczymy kilka przydatnych wskazówek dotyczących tego oceniania. Jak widać już na samym początku, na stronie głównej kursu mamy informację, ile prac zostało już oddanych, czyli na 6 studentów mamy 3 prace przesłane i wszystkie 3 na razie nie są jeszcze ocenione, a termin przesłania prac jest do 15 grudnia, czyli jeszcze jest czas na to, żeby studenci przesłali swoje prace. Ale tak czy inaczej możemy już wejść i zacząć te prace oceniać. Na tym ekranie, kiedy wejdziemy już do zadania, również widzimy, ilu mamy uczestników w kursie, ilu z nich nadesłało już pracę i ile z tych prac wymaga oceny oraz ile czasu jeszcze zostało, jeśli chodzi o termin przesłania prac w tym zadaniu. I po kliknięciu zobacz wszystkie zadania, zobaczymy te prace i będziemy mogli je oceniać. Natomiast pamiętajmy, że oczywiście do oceniania prac najlepiej, żebyśmy przystąpili, kiedy już minie termin. Tutaj jeszcze, jak widać, została godzina i 56 minut, więc mogę już zacząć te prace oceniać, ale oczywiście w realnej sytuacji lepiej by było tego jeszcze nie robić, bo może się okazać, że któryś z tych 3 studentów, którzy już przesłali pracę, jeszcze będzie chciał mimo wszystko coś w swojej pracy zmienić, więc powinienem im dać na to szansę i dopiero wtedy zacząć oceniać pracę. Kiedy klikniemy Zobacz wszystkie zadania, wyświetli nam się tabela z przesłanymi pracami. I tutaj widzimy, kto przesłał pracę. Jak widać, są 3 przesłane w tej chwili już do oceny. Widzimy również, kto nie przesłał pracy, a gdyby były jakieś prace, które zostały przesłane, ale po terminie, to wtedy pod tą etykietą przesłane do oceny byłaby jeszcze dodatkowa różowa etykieta z informacją, o ile student się spóźnił ze swoją pracą. I na początku chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Student może swoją pracę zawsze edytować. Przy czym zawsze oznacza nie tylko do terminu, kiedy upływa termin przesłania prac, ale również po terminie przesłania prac. Czyli nawet kiedy minie już termin, student przesłał swoją pracę przed upływem tego terminu, a kiedy termin minie, student nadal ją może edytować. Wtedy oczywiście ta praca będzie już oznaczona jako przesłana po terminie. Co więcej, student standardowo, jeśli nic z tym nie zrobimy, to student będzie mógł edytować swoją pracę nawet po tym, kiedy nauczyciel wejdzie i oceni tą pracę. I tutaj uwaga, co trzeba zrobić, żeby zablokować studentom możliwość dalszej edycji pracy? Są 2 możliwości. Pierwsza z nich to we właściwościach zadania ustalić oprócz terminu oddania również ostateczny termin. I wtedy po upływie tego ostatecznego terminu już żaden student nie tylko pracy nie prześle, ale również studenci, którzy przesłali swoje prace, nie będą mogli ich edytować. Natomiast druga możliwość jest taka, że możemy studentom zablokować możliwość dalszego edytowania swojej pracy, czyli w chwili, kiedy będziemy chcieli przystąpić do oceniania prac studentów, możemy kliknąć Modyfikuj i zabroń ponownego przesyłania rozwiązań. I wtedy Anna już nie będzie mogła swojej pracy zmodyfikować i możemy jej pracę zacząć oceniać. Możemy to oczywiście zrobić hurtowo, zaznaczając kilka prac na raz i w tej opcji, co chcemy zrobić z wybranymi, zaznaczamy, że chcemy zablokować przesyłanie zadań i klikamy Wykonaj. Pojawi się wtedy komunikat, czy zablokować wszystkie zaznaczone zadania. Kiedy klikniemy OK, to wszystkie zostaną zablokowane. Zauważmy też, że w tej chwili widzimy wszystkich studentów w tej tabeli, zarówno tych, którzy przesłali swoje prace, jak i tych, którzy jeszcze pracy nie przesłali.
W naszym kursie przykładowym jest tylko 6 studentów, więc nie jest to kłopotliwe, natomiast w realnych kursach tych studentów będzie sporo więcej. Więc dla ułatwienia możemy skorzystać z funkcji filtrowania, czyli po wejściu do tej tabeli ze wszystkimi pracami możemy zdecydować, że chcemy widzieć tylko studentów, którzy oddali pracę i wtedy wyświetlają się te 3 osoby. Albo tylko studentów, których prace wymagają ocenienia, czyli oddali, ale jeszcze nie zostali ocenieni. Albo chcemy wyświetlić tylko studentów, którzy nie przesłali pracy. Także warto korzystać z tych filtrów. Jest również tutaj dostępny filtr, żeby zobaczyć wszystkich studentów, którym został przedłużony termin. Co to oznacza? Jeśli jakiś student zgłosi się do nas z prośbą o przedłużenie terminu i ma oczywiście do tego jakiś konkretny powód, to możemy wtedy przy takim studencie wybrać opcję modyfikuj i zdecydować się na przedłużenie terminu przesyłania pracy i definiujemy ten termin, który będzie wyjątkowym terminem dla tego jednego konkretnego studenta. Po zapisaniu zmian taka adnotacja się pojawi przy statusie pracy danego studenta. Takie przedłużenie terminu możemy zdefiniować dla pojedynczego studenta, klikając przy nim modyfikuj, albo też możemy zaznaczyć kilku studentów i hurtowo przedłużyć im termin oddania, używając tej funkcji pod tabelą. Wróćmy ponownie do widoku oddanych prac i zauważmy, że mamy również możliwość pobrania plików, które zostały przesłane przez studentów bezpośrednio z tego ekranu, klikając na linku do konkretnego pliku, albo możemy zaznaczyć wybranych studentów i znowu korzystając z tej funkcji, co chcemy zrobić z wybranymi pracami, wybrać opcję pobierz wybrane zadania. One zostaną wtedy pobrane na nasz komputer w formie pliku zip. Ewentualnie podobna opcja jest dostępna również na samej górze w menu akcja oceniania. Tutaj z kolei możemy pobrać wszystkie przesłane zadania, nie zaznaczając wybranych studentów, tylko po prostu absolutnie wszystkie zadania, które zostały już przesłane. Kiedy już jesteśmy gotowi do oceniania studentów, klikamy przycisk ocena przy pierwszej osobie, która przesłała pracę. Oczywiście możemy kliknąć ten przycisk przy dowolnej osobie, która przesłała pracę, nie tylko przy pierwszej. I widzimy pracę studenta. Ekran, który nam się wyświetlił, jest podzielony na 2 panele. Po lewej stronie mamy podgląd pracy, jeśli jest możliwe jego wyświetlenie, a wyświetlenie podglądu jest możliwe w przypadku, jeśli student prześle nam pracę w formie pliku PDF lub w formie graficznej, ale jako pliki JPG. A po prawej stronie mamy możliwość oceniania tej pracy. Te panele możemy sobie w dowolny sposób zwijać lub rozwijać, używając tych 3 przycisków na dole strony po prawej stronie. I kiedy zapoznamy się z pracą studenta, wstawiamy studentowi odpowiednią liczbę punktów, ewentualnie wpisujemy jakiś komentarz w to pole komentarza zwrotnego. Jeśli w ramach komentarza zwrotnego chcemy studentowi przesłać jakiś plik, to możemy to zrobić tutaj w tym polu. Oczywiście to, w jakiej formie będziemy dawali studentowi komentarz zwrotny, definiujemy w ustawieniach zadania. To widzieliśmy we wcześniejszym filmie. I kiedy już ocenimy taką pracę, klikamy zapisz zmiany lub zachowaj i pokaż od razu następnego studenta. Zauważmy jeszcze, że przed kliknięciem jednego z tych przycisków możemy zdecydować, czy chcemy poinformować studenta, którego w tej chwili oceniamy, o tym, że jego praca została oceniona. Jeśli ta opcja będzie zaznaczona, to wtedy zostanie wysłany e-mail do studenta informujący go, że prowadzący ocenił Twoją pracę w takim a takim zadaniu. Możemy każdorazowo to wyłączyć.
Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że jeśli student przesłał nam pracę w formie pliku PDF lub JPG, możemy jakieś komentarze umieszczać bezpośrednio na pracy studenta. Czyli jeśli chcemy dołożyć jakiś komentarz do tekstu, wybieramy narzędzie komentarz, możemy ewentualnie zmienić kolor tego komentarza i wpisujemy swój komentarz w tym miejscu. On się zwija za chwilkę i student po najechaniu myszą zobaczy ten komentarz. Ewentualnie możemy również na tym pliku pisać używając ręcznego pisma, rysować coś używając linii, żeby na przykład wskazać jakiś wiersz w tekście, zaznaczać coś prostokątami lub okręgami, zaznaczać zakreślaczem po wybraniu odpowiedniego koloru zakreślacza i ewentualnie możemy również ze studentami się umówić, co będą oznaczały te kody używane za pomocą ikonek. Czyli jeśli wybierzemy taką ikonę, to możemy wtedy studentowi zaznaczyć, że ten akapit jest OK, ten akapit jest OK, a ten akapit nie jest OK. I kiedy skończymy studenta oceniać, możemy zapisać zmiany, tak jak mówiłem, lub zapisać i od razu przejść do następnego studenta. Przy czym, co to znaczy następny student? Tutaj w prawym górnym rogu mamy pole, gdzie możemy przełączać się pomiędzy pracami studentów. I jak widać, mamy możliwość tutaj wybrania konkretnego nazwiska. Możemy też użyć wyszukiwarki, żeby znaleźć studenta, wpisując jego imię lub nazwisko. Możemy się przełączać w prawo, w lewo do następnego lub poprzedniego studenta, natomiast widzimy, że w tej chwili przeglądamy pracę drugiego studenta z 6, czyli przeglądamy tak naprawdę pracę wszystkich studentów, również tych, którzy pracy nie przesłali. Tak jak tutaj Piotr nie przesłał pracy, więc nic tutaj nie widzimy. Możemy mu wstawić ocenę 0 i wpisać komentarz, jeśli oczywiście już minął termin przesłania pracy. Natomiast możemy również, używając tej ikony filtra, zdecydować, że chcemy się przełączać tutaj tylko pomiędzy pracami tych studentów, którzy wymagają oceniania. Czyli w tej chwili widzimy pracę Tomasza. Kiedy klikniemy w prawo, zobaczymy pracę Iwony i będziemy mogli te dwie prace ocenić. Zauważmy, że w przypadku pracy przesłanej przez Iwonę nie widzimy podglądu w lewym panelu tego ekranu, dlatego że Iwona przesłała swoją pracę w formie pliku wordowskiego. Musimy taki plik pobrać na swój komputer, wtedy go ocenić i dopiero odesłać ewentualnie ten plik z naszymi komentarzami tutaj w tym miejscu lub napisać komentarz zwrotny tekstowy tutaj i wprowadzić ocenę. I na koniec tego filmu jeszcze jeden drobiazg. Kiedy skończymy już ocenianie studentów, żeby wyjść z tego ekranu, możemy skorzystać z jednego z linków, które się znajdują w lewym górnym rogu, albo wrócić do strony głównej całego kursu, albo wrócić do zadania, albo przełączyć się do opcji konfiguracyjnych tego zadania, albo wrócić do tabeli z przesłanymi pracami.